Cześć wszystkim i zapraszam na mój trzeci filmik na YouTubie. Dzisiaj chciałam sobie troszeczkę o tym porozmawiać, dlaczego nie zawsze mamy takich rezultatów, jakich chcemy przy nauce języków. Ponieważ dużo ludzi się mnie zawsze pyta: Laura, już się uczę języka od paru miesięcy, ale jakoś nie mogę ruszyć do przodu, nie mam takich rezultatów, jakich chciałabym mieć, co zrobić, co robię źle, jak to poprawić i tak dalej. Chciałabym Wam troszeczkę o tym z mojego punktu widzenia powiedzieć, jak ja to widzę i jakie są najczęstsze przyczyny tego, że ktoś nie ma oczekiwanych rezultatów. Po pierwsze, niesystematyczna nauka. Dam Wam taki przykład. Jeżeli pójdziemy raz w tygodniu na siłownię i będziemy ćwiczyć 5-6 godzin pod rząd, ale przez resztę tygodnia albo przez 2 tygodnie w ogóle nie pójdziemy na siłownię, to ma sens? I tak samo jest z nauką. Ja zawsze mówię, lepiej uczyć się codziennie po 20-30 minut, niż na przykład w poniedziałek siąść i uczyć się na pamięć 5-6 godzin, a przez resztę tygodnia nie robić nic. To nie ma sensu, bo my przez resztę tygodnia raczej większość zapomnimy. Dlatego naprawdę lepiej mniej czasu, ale systematycznie, regularnie, codziennie. Na przykład 30 minut dziennie. Otwieram sobie zeszyt, czytam sobie słówka. Odkładam. Na następny dzień jeszcze raz sobie coś tam powtarzam. 30-40 minut odkładam. I tak codziennie. I wiele ludzi wtedy mówi: ale ja przecież nie mam czasu codziennie, ja mam rzeczy do robienia. Naprawdę nie masz 20-30 minut dziennie, żeby otworzyć zeszyt, czy zobaczyć sobie na telefonie i powtórzyć jakieś słówka, fiszki i tak dalej. Myślę, że każdy z nas, nawet kto jest bardzo, bardzo zajęty, ma zawsze 20-30 minut w ciągu dnia, ponieważ ja też jestem bardzo zajęta, ale jak ktoś potrzebuje i naprawdę skupiam się na czymś, to zawsze te 20-30 minut znajdę. Tylko teraz jest taka kwestia. Ktoś te 20-30 minut w ciągu dnia może wykorzystać, że tak powiem, na głupoty, na rzeczy nieproduktywne, albo właśnie na powtórzenie sobie słówek, zdań, gramatyki, cokolwiek. I to jest już nasz wybór. Czy my wybieramy naprawdę skupić się na nauce i mieć taką dyscyplinę wyrobioną, że 20-30 minut, co by się nie stało, otwieram zeszyt, powtarzam sobie. To już tutaj musimy być naprawdę szczerzy ze sobą, czy nam się chce, czy nam się nie chce. I tak naprawdę zastanówcie się, czy wy nie macie tego czasu, czy macie ten czas, tylko wykorzystujecie go w inny sposób. Bo jak ktoś naprawdę nie ma czasu, rozumiem, nie ma sprawy. Ale założę się, że 90% osób, którzy mówią: nie mam czasu, mają ten czas, tylko po prostu wykorzystują go w inny sposób. To już jest, że tak powiem, wasza decyzja. To jest już wasza decyzja. Chcecie mieć lepsze rezultaty, szybciej się nauczyć, to sobie wyróbcie taką dyscyplinę, że naprawdę, co by nie było, codziennie, i wyjdzie wam to w nawyk. No jak się komuś nie chce, no to przynajmniej, żeby był szczery, że mi się nie chce. Bo to nie jest żadne przestępstwo. Komuś się nie chce i tyle. Okej, ale niech się po prostu do tego przyzna, że mu się nie chce, a nie, że nie ma czasu. Kolejny, że tak powiem, błąd, który wielu ludzi popełnia, to jest po prostu niemówienie na głos. Dajmy na to, że mamy osobę, która zna perfekt gramatykę, wszystkie słówka, szyki zdań, wszystko, ale nigdy nie praktykowała mówienia. No to co się stanie? Cała ta wiedza, że tak powiem, nie może się wykazać z tej wiedzy. Musimy naprawdę, ja wiem, że dużo ludzi ma taką blokadę, barierę przed tym, żeby zacząć mówić, bo się wstydzą, że zrobią błędy i tak dalej, ale ludzie, słuchajcie, 100 razy lepiej, jak powiecie coś z błędem, bo ktoś was poprawi i następnym razem już nie zrobicie tego błędu, niż jak po prostu nie będziecie nic mówić. Ja sama przez to przeszłam, bo jak ja się uczyłam hiszpańskiego, to ja się uczyłam hiszpańskiego sama. W słuchu, nawet szczerze nie miałam książki, albo tam miałam sobie kupiłam sama jakieś ćwiczenia, coś tam popatrzyłam w internecie i się sama nauczyłam tego języka. Po prostu osłuchiwałam się. I co się stało? Ja na początku miałam w głowie jakiś pomysł, co bym chciała powiedzieć, ale bałam się, bo sobie myślę: a kurde, zrobię błąd, powiem coś głupiego, wstyd mi będzie i tak dalej. I przez długi, długi czas w ogóle nie mówiłam. I potem sobie myślę: ale kurde, jak ja nie powiem, to po pierwsze nie będę wiedziała, czy w ogóle to, co ja myślę w głowie, to zdanie, co mam ułożone, jest poprawne i nawet nie będę miała okazji, żeby ktoś mnie poprawił. No i zaczęłam mówić. Przełamałam się i powiedziałam: kurczę, trudno, jak będę mówić głupoty, no to co, no nie wiem, no, ktoś mnie zabije, no nie. I zaczęłam mówić. I oczywiście mówiłam na początku niepoprawnie, mówiłam z błędami, tak kali jeść, kali pić, każdy mnie zrozumie, ale po prostu to było niepoprawne.
No i co się stało? Ludzie zaczęli mnie poprawiać. Raz, drugi, trzeci, czwarty, ktoś mnie poprawił i po piątym razie już mówiłam poprawnie. I sobie powiedziałam, kurczę, dlaczego ja wcześniej nie zaczęłam? Jaka ja byłam głupia? Siedziałam po prostu jak ta cicha myszka i bałam się mówić, a potem zaczęłam mówić. Oczywiście niepoprawnie wszystko mówiłam, z błędami jak nie wiem. Teraz jak sobie o tym pomyślę, to aż śmiać mi się chce. No ale to było najlepsze, co mogłam zrobić, bo po prostu przez to tak naprawdę się nauczyłam. I w tym momencie mówię perfekt po hiszpańsku. Także naprawdę dla tych ludzi, którzy się boją, wstydzą mówić, najgorsze, co się może stać, to to, że powiecie coś niepoprawnie. I co się stanie? Świat się nie zawali. Życie idzie dalej. Ktoś was poprawi i tyle. I dla was naprawdę, zobaczycie, jak pierwszy raz się przełamiecie, zaczniecie mówić i ktoś was tam poprawi czy coś, to powiecie sobie, kurczę, czemu ja wcześniej się bałam? No i co, ktoś mnie poprawił? 99% tych ludzi, którzy was poprawią, to zrobią to nie że się wyśmiewają z was, mówicie źle, tylko właśnie to jest szacun, że ktoś chce się nauczyć nowego języka. Ja uważam, że jak ktoś w ogóle ma chęci do nauki języka, to już moim zdaniem wygrał i jest o krok do przodu niż ci, którym się nie chce. Takie jest oczywiście moje zdanie. Kolejna rzecz, którą chciałam omówić, to jest troszkę podobne do tego, co mówiłam wcześniej, o tej niesystematyczności, to jest przerywanie nauki. Ja znam wiele osób, które się wcześniej u mnie uczyły, na przykład 2 czy 4 miesiące i przerwały naukę. Bo coś tam, bo wiadomo, są różne powody, ktoś nie ma czasu, coś się stało, ma jakąś zmianę życiową. Oczywiście rozumiem, że mogą się takie sytuacje stać, ale mówię o tych osobach, którym po prostu się po jakimś czasie już nie chciało. Stwierdzili, po co mi to? I przerwali naukę i potem znowu do mnie wrócili. I potem znowu przerwali i znowu wrócili. I za każdym razem co się stało? Musieliśmy zacząć od nowa. I dla tych osób to jest po pierwsze strata czasu i też strata pieniędzy, bo musimy zacząć od nowa i przerabiać dokładnie to samo, co już kiedyś przerobiliśmy. Drugi, trzeci raz. Zapamiętajcie sobie te słowa. Jak coś się zaczyna, to się kończy. I nie ma czegoś takiego, że brak motywacji, brak chęci i tak dalej. Bo, że tak powiem, są upadki i wzloty. Akurat jeżeli chodzi tu o naukę języka, to po prostu może być tak, że raz wam lepiej idzie, raz wam gorzej idzie, ale co się dzieje? Komuś po prostu gorzej idzie, nie wiem, jakiś dział gramatyki, to po prostu często osoby się poddają, mówią, nie, to jest za trudne, nie, nie chcę, po co mi to wszystko i tak dalej. Słuchajcie, jak ktoś chce, że tak powiem, kolejny raz podam przykład siłowni, jak ktoś chce schudnąć, albo na przykład przygotowywuje się na jakieś zawody, kulturystyka, dajmy taki przykład. I na przykład weźmy sobie jako cel, dobra, ćwiczę i po 2-3 miesiącach, nie, bo to jest trudne, nie mam siły i tak dalej, i na przykład przerwie. To, że tak powiem, nie dokończył swojego zadania sukcesywnie. Takie jest moje zdanie, że jak coś zaczynamy, to powinniśmy to skończyć. Bo nie zawsze będzie łatwo. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. W ogóle zawsze jest lepiej, zawsze jest gorzej. I tak samo w nauce. No raz coś szybciej nam wchodzi do głowy, a raz po prostu nie. Ale ja nie rozumiem, dlaczego wtedy się załamać i mówić, dobra, ja kończę. I zazwyczaj 99% tych ludzi wraca do mnie i mówi, kurczę, żałuję, że wtedy nie kontynuowaliśmy, dobra, zaczynamy od nowa. Także, co chciałam powiedzieć? Jak sobie weźmiecie do serca, chcę się nauczyć jakiegoś języka, to weźcie sobie to tak do serca, że powiecie, zaczynam i kończę od A do Z, kończę moje zadanie. To muszę zakończyć sukcesywnie. Weźcie sobie to tak dla siebie. Na przykład jak ja sobie coś wezmę do serca i to zrobię od początku do końca, to ja jestem z siebie dumna. To są wasze cele. Każdy z was chce się nauczyć języka z jakiegoś powodu. Albo, że chce wyjechać do jakiegoś kraju, albo chce znaleźć lepszą pracę, albo no cokolwiek. Już mogłam tu wymieniać przez kolejne pół godziny. Także macie jakiś cel. I dlaczego się poddajecie? Bo przez chwilę jest trudno, albo przez 1, 2 czy 4 lekcje czegoś nie rozumiecie, to nie jest powód. To nie jest powód. To znaczy, że trzeba się wziąć lepiej do nauki i po prostu, że tak powiem, tydzień, 2 bardziej przycisnąć i tyle. Ale nie rozumiem, dlaczego przerwać. Nie rozumiem. Zawsze pamiętajcie, dlaczego tak naprawdę zaczęliście. Jak ja na przykład nieraz, że tak powiem, tracę chęci do czegoś i mówię, po co mi to wszystko, to ja zawsze pamiętam, dlaczego w ogóle zaczęłam i jaki cel miałam w głowie. I od razu mówię, dobra, nie, lecimy dalej, nie mogę się poddać.
Także chciałabym Was tak troszeczkę zmotywować, bo naprawdę warto. Już w którymś filmiku, czy na TikToku, czy na Instagramie mówiłam, jak ważne języki są w życiu i jak bardzo mi pomogły i wiem, że Wam też mogą pomóc. Także naprawdę z mojego doświadczenia mówię, że warto. No i ostatnia rzecz, którą chciałabym omówić, to jest nastawienie. Jak my mamy takie nastawienie do nauki, że i tak nie dam rady, przecież to jest niemożliwe, przecież to jest takie trudne, to wierzcie mi, że bardzo trudno Wam będzie się nauczyć. Po pierwsze, to jest nasze nastawienie. Jak ja na przykład, chciałam kolejny raz dać przykład siłowni, ale to już chyba będzie przesada. Jak ja na przykład, no nie wiem, nie wchodzi mi teraz nic do głowy, jak ja na przykład powiem, dobra, ja chcę to zrobić, ale tak naprawdę w głębi serca, albo mam taką opinię o sobie, że ja i tak nie dam rady, no to ja tego nie zrobię, albo zrobię to, ale zajmie mi to więcej czasu i nie będę w tym sukcesywna, także mówię z doświadczenia, bo miałam wiele osób, które na początku do mnie przyszły i mówili, nie Laura, niemiecki jest za trudny, nie dam rady, to jest niemożliwe, żebym ja kiedyś mówił płynnie po niemiecku, a ja zawsze mówię, ale dlaczego? Skoro inni ludzie się nauczyli, to dlaczego ty masz się nie nauczyć? Nie rozumiem. Fakt, ktoś się uczy szybciej, ktoś się uczy wolniej, ale nie ma czegoś takiego, że ktoś się nie nauczy, bo wcześniej czy później się nauczysz. Ja nigdy nie miałam sytuacji, że ktoś się nie nauczył, a naprawdę miałam przypadki osób, które mówią do mnie, nie Laura, ja nie dam rady, to jest za trudne i te osoby na dzień dzisiejszy mówią perfekt po niemiecku. Jak sobie nieraz z tymi osobami rozmawiam i mówię, pamiętasz jak rok temu mówiłeś, że nie dasz rady, a teraz mówisz po niemiecku, normalnie prowadzimy sobie konwersację po niemiecku. Także pierwsze to jest nasze nastawienie. Jak ja mówię sama do siebie, ja nie dam rady, po co mi to wszystko, za trudne, ja i tak nigdy się nauczę, to nie, że się nie nauczycie, ale będzie Wam trudno, po co sobie sami robicie pod górkę? Powinniście siąść i powiedzieć, dobra, ja dam radę, za 2-3 miesiące będę śmigać, a jak nie za 2-3 miesiące, to za 6 miesięcy, a jak nie za 6 miesięcy, to za rok, ale ja się i tak nauczę, bo skoro wszyscy się nauczyli, to dlaczego ja mam się nie nauczyć? Powinniście w ogóle być pewni siebie i powiedzieć, nauczę się, czemu ja mam się nie nauczyć? Czemu taki brak wiary w siebie? Na przykład jak ktoś do mnie przyjdzie i mi powie, Laura, czy Ty w ogóle myślisz, że ja się nauczę? To ja jestem pewna i odpowiadam ze 100% pewnością, że tak, bo ja wiem o tym. Ja o tym po prostu wiem, bo miałam dużo uczniów i każdego nauczyłam języka niemieckiego, czy tam angielskiego, czy hiszpańskiego, także ja wiem, że odpowiedź jest 100% tak, ale nie rozumiem, dlaczego ta osoba sama w siebie nie chce uwierzyć. Ja bym chciała po prostu wiedzieć, możecie napisać w komentarzach, dlaczego myślicie, że się nie nauczycie. Może jest jakiś powód, który mi nie jest znajomy, ale moim zdaniem, i tak zakończę ten filmik, każdy wcześniej czy później, tak jak już mówiłam, komuś zajmie to więcej czasu, komuś mniej czasu, wcześniej czy później się nauczy. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że troszeczkę mogłam Wam pomóc i odpowiedzieć na parę Waszych pytań. Trzymajcie się.